Moi uszanowani, witajcie ponownie. Kamil z tej strony i dzisiaj z Wodzem 650 i postaram się dzisiaj Wam przybliżyć dwa motocykle, które wydawały mi się totalnie bezsensowne do porównania, pochodzące z zupełnie innej ligi, z innej epoki, można powiedzieć troszkę, cenowo odstające dość mocno od siebie, a przede wszystkim klasowo. Mowa tutaj oczywiście o 650 mojej, czyli kategorii A2 prawa jazdy, 47,5 konia, 62 Nm, w porównaniu do Benelli TRK 702, która ma na dzień dobry kategorię, znaczy jest na kategorię A, ma 70 koni, 70 Nm. I mówiłem już niejednokrotnie, że maszynę stojącą za mną można sobie troszkę dłubnąć i podrasować, że tak powiem, do wartości znacznie wykraczających poza kategorię A2. Niemniej jednak jest to dodatkowa czynność, którą trzeba zrobić, do której trzeba dołożyć kasę. Nie tak małą w porównaniu właśnie do TR-ki. Natomiast jak wiecie albo nie wiecie, byłem z Michałem w Rumunii na dwóch TR-kach. Przetestowaliśmy je dość konkretnie i prawdę mówiąc zrobiłem niedużo mniej kilometrów niż na swoim prywatnym motocyklu od samego początku sezonu. Więc bardzo mam takie na świeżo porównanie z jednym i z drugim i przemyślenia. Dwa, wróciliśmy z Rumunii, to ni stąd ni zowąd zmieniła się cena Wodza z 36 tysięcy na 31 niespełna. Co za przypadek? Inni importerzy troszkę poczuli ten oddech konkurencji, musieli zejść z cenami, co bardzo fajnie dla nas użytkowników, prawda? No i pytaliście mnie przede wszystkim pod filmami o Wodzu, pod filmami o TR-ce, który jest lepszy, który wybrać, co będzie lepszym wyborem. Ja myślałem, że to nie ma kompletnie sensu. Raz ze względu na cenę, dwa ze względu na prawo jazdy, trzy na jakby przeznaczenie tych motocykli. Niemniej jednak, jak się tak dobrze zastanowiłem, doszedł ten argument ceny, że już są bardzo blisko siebie. Można tutaj jakby pokusić o pewne porównanie, zaczynając od tego, że są to takie dwa trochę odgrzewane kotlety. Tutaj mamy 650, która wywodzi się z początku lat 90., czyli z BMW GS, jeszcze nie GS-a, z 650 Funduro. A Benelli jest tak naprawdę z silnikiem od R6, tylko troszkę mocno stuningowanym na potrzeby Euro 5 i po prostu aktualnych standardów. Także no czemu by nie? Biorę je na warsztat, troszkę o nich opowiem. Może faktycznie to komuś pomoże, a dużo było pytań w tym temacie, więc chcieliście, to macie. No więc tak, żeby opowiedzieć o tych dwóch motocyklach, zacznijmy od tego, co je łączy. DSX 650, motocykl, który kupujecie w kategorii A2 prawa jazdy. Nie wiem do końca dlaczego, ponieważ w ofercie jest przecież DS 500, aktualnie już zastąpiony przez DSX 525. 702 Benelli wydaje mi się, że też mogłoby spokojnie wejść w kategorię A2, gdyby producent się postarał i zblokował go odpowiednio do takich parametrów. Niemniej jednak z różnych względów zdecydowano się tego nie robić. Myślę, że głównym właśnie czynnikiem było to, żeby motocykle te dwa, czyli TRK 502 i TRK 702 nie konkurowały ze sobą bezpośrednio, no bo kto by kupił tego mniejszego, skoro ma w tej samej kategorii prawa jazdy większego, mógłby go odblokować. A tak stało się w Wodzu. Tutaj ma to poniekąd sens, ponieważ DS 500 był stricte szosowy, a ten jest taki bardziej terenowy, tak? Czy adventurowy, jak zwał, tak zwał. Poziom wykonania, dokładność, spasowanie plastików i tak dalej stoją na podobnym poziomie zarówno w Benku, jak i w Wodzu. Tutaj będzie ciężko zadecydować, która jakość jest lepsza. By wybrać to musicie wziąć na to, co Wy potrzebujecie. Tu niejednokrotnie mówiłem, 650 jednocylindrowa to jest silnik, który trzeba kochać albo nienawidzić. Im wyższe obroty, tym bardziej on wibruje. Taka praca jest taka metaliczna, taka twarda, wiecie, to no naprawdę trzeba lubić charakterystykę pracy jednocylindrowców, by ten motocykl pokochać. W przypadku Benelli 702 silniczek jest płynny, gładziutki, bardzo ładnie sobie, wiecie, przyspiesza, fajnie oddaje tą moc, kręci się bardzo wysoko, ten się kręci bardzo nisko. To też pomoże nam później przy wyborze głównym celu naszych wycieczek. Do tego dojdziemy. Wodz ma od spodu metalową osłonę silnika, która jest zamontowana bezpośrednio na ramy. To jest dość istotne, bo w Benku mamy tą osłonę zamontowaną na takich dość filigranowych uchwytach bezpośrednio do miski olejowej. Co to nam daje? Tu w Wodzu, jak
przejeżdżacie przez jakąś kłodę, przez jakiś kamień czy coś w tym stylu i jakimś cudem się zawiesicie na silniku, to on się oprze o osłonę i o ramę pomocniczą. W benku rozwalicie sobie miskę olejową. Podobnie jest z kołami. Te oczywiście są szprychowe i dużo ludzi tak w Benelli 502X, tak samo i w 702 będzie dopłacała do X, tylko po to, żeby mieć koła szprychowe. Bo w terenie, bo inaczej, wiecie, pracują, są mniej podatne na uszkodzenia, a jak już się uszkodzą, to możemy je w bardzo stosunkowo łatwy sposób naprawić, bo to nam nie pęknie, to nam się zegnie. Te koła są na obręczach aluminiowych, ale na szprychach, więc nie jest to duży skok w przód, jeśli chodzi o jakieś tam hardkorowe jazdy w terenie. Też trzeba na nich uważać. Może troszkę mniej niż na pełnych odlewach, ale dalej musicie na to uważać. To nie są w pełni terenowe koła. Dalej, wyposażenie, czyli markowe produkty. W jednym i w drugim mamy Pirelli STR. Układ hamulcowy jest bardzo podobny, ale w Wodży mamy Nissina, mamy pompę Nissina. Dwie tarcze z przodu, jedna z tyłu, adekwatnie do benka. Natomiast te Nissiny, mimo że nie są genialne, to jednak zdecydowanie lepiej pracują niż w benku. Są takie bardziej wyraziste, troszkę lepsze i lepiej dozowalne. Równie skutecznie zatrzyma Was jeden i drugi układ hamulcowy, natomiast ten faktycznie, jak miałbym oceniać, jest troszkę lepszym rozwiązaniem. Podobnie jak lagi. Tutaj mamy 41 mm upside down od Kajaby. Czy pracują jakoś nad wyraz rewelacyjnie? Trochę tak, do tego zaraz dojdę. Natomiast w benku mamy 51 mm, z jednej strony ciężkie, a z drugiej strony strasznie solidne i ciężko jest im cokolwiek zrobić, także git. Jeśli chodzi o kwestię prowadzenia i tego, jak się tym jeździ, no to tutaj wychodzą dwa zupełnie inne motocykle trafiające w zupełnie inne gusta motocyklistów. W teorii mamy dwa adventury, ale nawet już patrząc na filmy pokazowe, czy na testy, które ostatnio pokazaliśmy Wam z Michałem Alienem z Rumunii, Benelli TRK 702X jest świetnym motocyklem szosowym. On naprawdę genialnie się prowadzi na asfalcie, bardzo przewidywalnie, bardzo prosto. Widać, że Włosi potrafią w motory. I w takim założeniu te zawieszenia, które on tam ma z zbyt małymi skokami, to jeśli wiecie, jak na nim się ułożyć, jak technicznie przejechać dany teren, to jesteście w stanie go przejechać całkiem szybko. Natomiast nie jest to motocykl do dzidowania w terenie, to jest taki fajny all-rounder czy wszędołaz, gdzie faktycznie na wycieczki dalekie silniczek będzie bardzo fajnie się sprawował na asfalcie. Prędkości przelotowe będą rzędu 130-140 km na godzinę i on będzie się szalenie dobrze przy takich prędkości prowadził, bez żadnej szymy, bez żadnych przygód. Wjedziecie na kręte asfaltowe odcinki, będziecie się bawili jak małe dzieci, wjeżdżając w teren przejedziecie. Bez szaleństw, ale przejedziecie bez dużego problemu. W przypadku Wodża wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to motocykl zdecydowanie bardziej w teren. Po pierwsze, film, który zaprezentował Launchin, pokazując ten motocykl, gdzie tam upalają go na pustyniach, nie wiem, chińskich, czy tam gdzie oni go objeżdżali, to raz. Dwa. Silnik jednocylindrowy, nie wiem, jak dla mnie przynajmniej kojarzy się automatycznie z jednocylindrowcami, takimi hardkorowymi endurakami raczej, a nie adventure'owcami. Niemniej jednak to tutaj właśnie dalej zostajemy przy zawieszeniu, które też nie jest w żaden sposób endurowe. To dalej jest adventure, ale na troszkę wyższych skokach. Plus troszkę inne rozłożenie masy i geometrii ramy powoduje, że na tym motocyklu dużo łatwiej przyjdzie Wam unieść przednie koło w górę. Gdzie to się przyda, nie tylko dla szpanu na asfalcie, ale też i w terenie. Nisko położony moment obrotowy, tak na dobrą sprawę dostępny już od najniższych obrotów, plus geometria, która pozwala na poddarowanie tego koła, pozwala Wam łatwiej przejeżdżać przez jakieś przeszkody terenowe, prawda, czy kłody chociażby. I zrobicie to dużo łatwiej tutaj, będzie ten motocykl w terenie, będziecie go czuli, jakby był zdecydowanie lżejszy. Koła, jak ustaliłem, mamy dokładnie takie same, które nie pozwalają na jakieś specjalne wygłupy, ale zawieszenie tak. Z przodu mamy 170 mm. To jest 3 cm więcej niż ma Benelli. Plus geometria ramy wystarczająco, żeby to zawieszenie Wam nie dobijało. Ono będzie dobijało, nie wiem, jak zabrałem go na tor crossowy i w skrajnych przypadkach faktycznie gdzieś tam ten przód przysiadł. Z tyłu nie zamknąłem jeszcze zawieszenia, mimo delikatnych chopek, które jak na razie jeszcze gasiłem. Nie lubię dojeżdżać swojego sprzętu, ale jednakowoż nawet
jadąc tutaj, gdzie mamy co chwilę jakieś takie murdy, jakieś dziury, na tym zawieszeniu nie dobiję, albo będzie mi się tak łatwo ustawić na tym sprzęcie, że to zawieszenie wytrzyma takie użytkowanie. Ta rzecz w wyposażeniu tego motocykla, no gmole sugerujące upadki gdzieś tam w terenie, osłaniający silnik, ale to nie to. Wyłącznik ABS-u, który tutaj mamy w standardzie, a którego nie mamy w Benelli. Oczywiście tam może... Macie tam oczywiście wyłącznika ABS-u, więc nie zrobicie o tak? Chyba że sobie spalicie gumkę i wtedy ABS faktycznie uda się wyłączyć, albo dokupicie sobie odpowiedni przycisk. Natomiast producent na dzień dobry nie montuje czegoś takiego, nie sugerując takich możliwości. Jeśli chodzi o prowadzenie na asfalcie, bo Benka wychwalałem, a co tutaj? No tutaj jest troszkę inaczej. Wiecie, jeżdżąc tak 120-130, nawet do 140 km na godzinę, nie ma problemu. Jedzie w miarę pewnie i czujecie się na nim pewnie. Można spokojnie takimi prędkościami się poruszać. Ale o ile Benka rozpędziłem do 200 i nie czułem żadnych kompletnie, wiecie, takich nieprzyjemnych doznań w trakcie jazdy, to tutaj tak od powyżej 140 do 160, jak go rozpędzałem, i myślę, że to jest taka prędkość, sensowna prędkość maksymalna tego sprzętu, zaczyna się robić nieprzyjemnie. Kierownica już wpada w delikatną taką szynkę, wiecie, już czujecie, że on zaczyna tańczyć. Ewidentnie ta geometria powoduje, że on jakby przód jest odciążony, albo te, nie wiem, cienkie lagi, lekkie lagi robią swoje i nie jest tak komfortowo. Więc raczej poniżej 140 km na godzinę na tym sprzęcie będziecie chcieli jeździć, czyli tak jak w większości adventure'ów, umówmy się, prawda? Z ewentualną możliwością mocnego przyspieszenia, szybkiego, sprawnego przyspieszenia do 160 km na godzinę. No i też obstawiam, że mimo wszystko dzięki 5-biegowej skrzyni biegów, gdzie tej szóstki wcale nie brakuje tak właśnie do tych 140, to mimo powyżej tych prędkości już spalanie skoczy znacznie wyżej niż zrobi to Benelli z 700. No dobra, podsumowując ten przydługi już pewnie wywód, który lepszy, który gorszy, ja dalej uważam, że te maszyny generalnie nie powinny być obok siebie porównywane 1 do 1, ponieważ trafiają zupełnie do innej grupy odbiorców i mimo, że to jest odgrzewany kotlet, mimo, że Benek jest też poniekąd troszkę odgrzewanym kotletem, wiecie, R6, ale bardzo mocno zmodyfikowana i dostosowana do naszych czasów i zrobili to na tyle dobrze, że ten motocykl faktycznie jest w stanie konkurować z propozycjami włoskimi, niemieckimi, japońskimi i stawiać szranki 1 do 1, mimo że jest dużo tańsza i trzeba to brać pod uwagę, to mimo wszystko jest takim nowoczesnym, fajnym motocyklem dostosowanym do aktualnych potrzeb. To jest archaik z archaicznym silnikiem, który po prostu już wyszedł dawno z użycia. Nikt już nie robi jednocylindrówek, poszliśmy w 2 cylindry, uciekamy z 4 też często cylindrów, więc to naprawdę jest maszyna dla entuzjastów tego typu rozwiązania, żebym porzucił wodza na rzecz 702 Benelli. Jeździłem Benelli 502 przez długi czas, 702 też mi przypadła do gustu. Uważam, że jest dużo lepszym motocyklem niż 500. Faktycznie Benelli robi fajne postępy i zrobiło bardzo dobry motocykl, natomiast ja osobiście nie zmieniłbym w tym momencie tego motocykla, zostałbym przy swojej 650, ale to, co starałem się Wam przekazać w tym porównaniu, to jest to, że który motocykl w tym zestawieniu wybrać, zależy bardzo mocno od tego, co oczekujecie od sprzętu. I ja do swojej jazdy, do swojego stylu jazdy, do tego, co chcę się nauczyć, do tego, co chcę się pobawić, zdecydowanie zostaję przy 650. To jest mój fanbike i nie zamieniłbym go tak wycieczkowo, jak i do jazdy w koło komina, mimo że pomimo tego, że na Benku siedzi się troszkę wygodniej, trochę więcej miejsca, ma sporo więcej mocy, dużo wyższe prędkości maksymalne, przyspieszenie itd. Nieważne, ja zostaję przy 650. Podejrzewam, że duża część z Was, która by przyjechała się na tym i na Benku, wybrałaby zdecydowanie Benka, no bo właśnie jest bardziej cywilizowaną maszyną i w pełni to rozumiem. Niemniej jednak też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest u nas nowość, która jeszcze z rok zostanie, być może rok, być może nie, ale już szykuje się jego następca. Słyszałem coś o jakimś oznaczeniu 625, podejrzewam, że bardziej 725, bo wiecie,
mamy G650 BMK, w SR4 mamy 350 od BMK. Teraz G700 GS odchodzi. Przypuszczam, że on zaraz będzie w dużo ciekawszej formie, czy zaraz. Więc nie pytajcie mnie od razu kiedy. Nie wiem, ja słyszałem tylko pogłoskę o tym, że to będzie w nowej wersji silnikowej, w nowej odświeżonej wersji za jakiś czas. No tyle. Jak zwykle za długo pewnie przyciągnąłem ten materiał. Jeśli zostaliście do końca, to klasycznie dajcie sobie znak. Zostawcie hashtag, który motocykl byście wybrali na tą chwilę. Jak coś chcecie jeszcze wiedzieć, to śmiało pytajcie, dopowiem, bo mógłbym jeszcze gadać długo i namiętnie, ale słońce ucieka. Także dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.